W dzisiejszym odcinku Zbuduj kultowego kita z serialu Nieustraszony złożymy elementy od 66 do 70, a będą tam przykładowo tylny panel podłogowy, czyli zasłonimy nasz głośnik oraz całą elektronikę z tyłu, oraz złożymy drzwi lewe, a więc zapraszam. Złożenie 66. Tylny panel podłogowy. Zaczynamy na grubo, bo od naszego podwozia. I co najpierw mamy zrobić? Najpierw mamy usunąć zbędne kabelki. 42 to taki podwójny, czyli kabel R. 42E, czyli kabel B. O, są dwa. Dobra, z tym odpinaniem kabla B to trochę przygiąłem, bo go nie tutaj odpinamy, ale tutaj, czyli same te przyciski od podświetlania drzwi. Coś takiego. O, i teraz jest dobrze. I pewnie kabel M. 43B, podwójny. Tak, kabel M. Silniczek na pewno, 43C. I teraz wielki, poważny krok. Montujemy nasz środeczek. Tutaj mamy tak jakby otwór, gdzie tu wsadzamy kable i one wychodzą tą szczeliną. Spróbujemy, bo miejsca tutaj widać, że jest dość mało. Jeszcze spróbujmy tak logicznie to zrobić. Ok, kabelki są przełożone od góry. Wszystko w jeden otwór. Trzeba uważać na te kabelki tutaj, gumowe przewody, żeby ich nie przycisnąć. I umieszczamy. Umieszczamy, naciągając kable jednocześnie. Też zweryfikujmy, czy kable wystają za siedzeniem. Są elegancko, nic nie zostało. O! Mam tu króciutki kabelek D. Dziwne. Naprawiłem problem, już mam normalną długość kabelka numer D. Chodziło o to, że ten kabel zaczepił mi się w desce rozdzielczej i dlatego był za krótki. Musiałem wszystko odklejać i to poprawiać. No ale cóż, upewnijmy się, że mamy 9 przewodów. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jest 9. Teraz przykręcamy nasz środeczek w tych 4 punktach. Raz, 2, 3 oraz 4. Przykręcamy na 4 śrubki GM. Po przykręceniu śrubek możemy podłączyć kable. Tutaj trafia nasze D. Postaram się tak rozłożyć te kable, aby szły po bokach głośnika. Kabel D.
Mogłem użyć tych podtrzymywaczy pod karoserię czarnych, ale tego nie zrobiłem. Nie chce mi się ich szukać. Będę podkładał rękę pod spód, żeby podwozie za bardzo nie oberwało. Tu jest mój ulubiony kabel V, który kiedyś mi się pomylił z J. Co teraz? Teraz kabel... Co my tu mamy? G? Kabel G. Teraz kabel H. Teraz ta szeroka wtyczka I trafi tu. Tu mamy J. Wtyczka J. No jako tako, co nam zostało? F, O, L. Ta wtyczka trafia tutaj. Wtyczka O. O, jest tu. Dobra, po podłączeniu wszystkich kabli możemy przejść do połączenia kierownicy. Tu jest jeden koniec i w tym miejscu przykręcimy śrubki tak, żeby załapać drugi koniec kierownicy. Coś mi się wydaje, że tu będzie całkiem niezabawnie. A przykręcamy na śrubki GM. Małe turbulencje rąk. I się obracasz, uciekasz. Tak cię przykręcę. O! Nie wierzę. Będę cały dzień się z tym bawił. A mamy noc. No nie gadaj, że się udało. Mamy to. Jest załapana. No, druga śrubka powinna być łatwiejsza. Prawda? Dajcie mi znać, jak wy to ogarnęliście. Przykręciłem, No nie gadaj. Wkręca się? Chyba się udało. No i koła się skręca i ją... ale to... Duże luzy są bardzo. Trzeba się tyle obrotów zrobić, żeby koła się zaczęły ruszać. Ale zrobione jest. Trochę nasmarujemy. Następnie trzeba poprzyczepiać te kabelki. Pewnie mam do przyczepienia więcej niż w instrukcji, bo mi trochę odpadło podczas tych zabaw. Jak to mówił polski wieszcz, każdy popełnia błędy, nieważne jakby się starał, bo w moim przypadku tak właśnie jest. Mamy tak. Ten przewód chłodniczy, super, ale ten tutaj, on nie powinien być podpięty pod tym, w tym miejscu. Tylko tutaj powinien być podpięty ten krótki przewód chłodniczy, a ten powinien być podpięty gdzie indziej. Zaczynam poprawki, mam nadzieję, że to pójdzie zgrabnie. Odpięcie jak zawsze poszło zgrabnie. Od spodu wydaje się to realne do naprawy. Jest. Tutaj udało się go podłączyć
Teraz tak naprawdę startujemy z pozycji, w której powinniśmy być. Zaczynamy. Ten zostaje sobie luźny. Ten przewód, który uwolniliśmy przed chwilą, to przewód 18F i on trafia pod spód tego, bo tam jest otwór. A, i u mnie to jest rozszerzone, więc ciekawe, jak to będzie działać. Ale jaki on długi jest. Weź to teraz wygnij tam, człowieku. Czemu oni tego inaczej nie ogarnęli? Przecież to jest trudne, żeby to tam się... Aj, nie ten. Żeby to tam się zmieściło. Ja czasami mam wrażenie, że ja nie mam... Jestem jakiś nieuzdolniony manualnie, a zawsze byłem najlepszy na plastyce. Kusi mnie, żeby to obciąć po prostu. Dobra, zdecydowałem. Będę go Ciął. I może zróbmy tak fancy, że go w ogóle utniemy pod kątem, bo to będzie wyglądało na bardziej zawodowe. A tak na serio mam nadzieję, że jak będzie mniejszy obwód na początku, to że łatwiej to się tam zmieści. I to chyba jest marzenie ściętej głowy. Bez żartów, jak ludzie to robią? Jak ktoś stwierdził, że tak to będzie dobry pomysł? Czy to... Tak! Udało się. Jeny, ile ja czasu męczę się z tym pierwszym złożeniem? Czy ja go... O kur... Przewód 28K to jest ten zamontowany na tym złotym elemencie. I tutaj w sumie wystaje. Zakładamy na ten bolczyk. To jest przewód 15i, a ten tutaj będzie szedł z drugiej strony. Dobra, najpierw 15i ma być na tym trzpieniu. Jakoś go ładnie tu sobie go zaplanujmy. Lepiej będzie za tym zbiorniczkiem. O, tak. I tu pyk, pyk, pyk. Dosięgnie? Dosięgnie. Ten przewód od hamulców ma trafić tutaj. Oraz ten ma trafić tu, bo to są przewody układu hamulcowego. Pytanie, który jest z przodu, który jest z tyłu? Ten jest chyba z tyłu, bo jak nim poruszamy, to tu widzimy, że wyskakuje. O, ten. Ciągnę właśnie od przodu i tutaj. On idzie do tyłu, więc namierzyliśmy tylny przewód hamulcowy, a tylny przewód hamulcowy trafia na ten trzpień z tyłu. Zawsze mam strach, że ten trzpień zaraz pęknie. Dobra, jest. Teraz musimy ten jakoś ładnie przełożyć na tamtą stronę. Czemu on mi tu został? Jaki ja miałem plan, to nie wiem. O, to jest ten. Czy to już wszystko, jeżeli chodzi o przewody? Ten jest tylko niepodłączony. A tak, to chyba jest wszystko. A ten oraz ten element zostają nieużyte. Także złożenie numer 66 zostało ukończone. Złożenie 67. Centralna konstrukcja nadwozia. W tym złożeniu dostajemy piękny element karoserii, której oczywiście nie używamy, tylko będziemy montowali części z poprzedniego numeru 67, a przykryjemy sobie tą całą elektronikę poprzez zamocowanie zbiornika paliwa. Do zbiornika od spodu przyczepimy rurę wlewu paliwa, czyli element 66C. O, super, są trzpienie, więc się nie pomylimy, jak to zamontować. A, tego się nie wciska. I tu przykręcamy na śrubkę BP. Przykręcone jest. To teraz montujemy na podwoziu. Tutaj mamy otwór, który trafia tu, a z drugiej strony ten otwór trafia tutaj, czyli na te wystające miejsca.
Oczywiście uważajmy, żeby niczego nie przygnieść. I w tym oraz w tym miejscu przykręcamy na śrubki GM. Teraz tylny panel podłogowy 36A. Oczywiście to wyżłobienie trafia tutaj, a ta góra trafia tu. Co ciekawe, tu mamy otworki, które mają być tutaj, tu oraz tu. Ja tu widzę delikatny ścisk, ale wciśnijmy. Dobra, dobra. Trochę ciężko wchodzi, ale... No trzeba to tak dociągnąć, żeby to przykręcić. Te fotele stawiają naprawdę duży opór. Ale tu mamy wycelowane, tu też. Tu się dociągnie. Tutaj też, a przykręcamy na 4 śrubki typu GM. Nie będę ukrywał, że przez moją modyfikację jest tu delikatne wybrzuszenie przez głośnik. Wracamy do naszego przodu i okablowania i podłączymy sobie to, co odłączyliśmy. Na początek kabel B, czyli to są te pstrykające, do kabli B, do którego nie ma to znaczenia, tak jak sprawdzaliśmy to na testach elektroniki w poprzednich nagraniach. To jest przewód R, ten z LEDami i szeroką wtyczką. Moto, czyli nasz motorek. Jest M. I zostaje kabel A. A do kabla A nic nie podłączamy, także zrobione. I złożenie 67 zostało ukończone. Złożenie 68. Klamka lewych drzwi, zamek i lusterko wsteczne. Teraz będzie fajnie, bo robimy drzwi lewe. Tu umieścimy klamkę 68B. W taki sposób ona wygląda. Miejsce na śrubkę trafia tu, a miejsce a trzpień trafia tutaj. Więc nie ma możliwości pomyłki. A od drugiej strony w tym miejscu przykręcimy na śrubkę AP. Jak już jesteśmy od tej strony, to zamontujemy zamek drzwi lewych 68C. Czy to ma znaczenie? Tak. Tu jest otwór, który trafia w to miejsce. I przykręcamy na śrubkę QM. Drzwi na razie na bok, bo zrobimy lusterko. Element 68D i 68E. To lusterko jest tylko pomalowane tak na srebrno. Szkoda, myślałem, że będzie bardziej prawdziwym lusterkiem. Oczywiście ten trzpień trafia tutaj. Jest. I nasze lusterko przymocujemy do drzwi oczywiście. Ono tym trzpieniem wchodzi w ten otwór. I tu przykręcamy na śrubkę GM. Złożenie 68 zostało ukończone. Złożenie 69. Zawias, koła zębate i szyba lewych drzwi. Wracamy do naszych drzwi i od drugiej strony w tym miejscu przykręcamy zawias. Element 69A trafia tutaj. I to w taki sposób, że ten skos ma być do zewnątrz. Czy to działa tak jak prawie każdy zawias, że będzie taki przeskok? Teraz blaszka 69B trafia tu. Trzpień, śrubka. Strony nie mają znaczenia. Szybki test. Jest przeskok, ale jak zawsze trochę posmaruję. Tylko tutaj, czy to tak brzydko ociera o farbę.
i przykręcamy na jedną śrubkę typu NM. Zostają nam tylko do przyklejenia tasiemki. 69G. Mamy dwa paski, które mają tworzyć ciąg tutaj. Mam obawy, że to jest po to, aby szyba sobie po tym jeździła. A jeżeli po tym ma jeździć szyba, to szyba bardzo szybko się porysuje. Tasiemki przyklejone. Zostajemy z drzwiami, szybą oraz kołami zębatymi do kolejnego złożenia. Złożenie 70. Panel wewnętrzny lewych drzwi, podłokietnik i elementy sterowania drzwiami. Element 70A, panel wewnętrznych lewych drzwi, do którego będziemy kleili element 70G, który wygląda tak. I przyklejamy go właśnie tu. Jak widać, węższa strona ma być tu, a ta dłuższa, grubsza z tej strony, ona też jest wyprofilowana, że tu idzie do góry. Ojej, jak ja nie lubię takiego klejenia. Chciałem tu sobie odkleić całą linię. O. Żeby ją jakoś ładnie wymierzyć. Tutaj trzeba trochę zrobić tak, z jakimś zagięciem, żeby to było na prosto z tym. Jakoś jest, prawda? Dobra. Dalej robimy klameczkę. Element 70C i 70F na drugą stronę i umieszczamy tutaj. Czy ta klamka będzie sprawną klamką? Mamy ewidentnie zawiasiki.
A jeszcze do naszych drzwi tutaj montujemy element 70E. Jest to idealnie wyprofilowane. No rzeczywiście montaż był bez sensu tego, bo teraz musimy to przyczepić tu. Ale mam plan. I zaraz wam pokażę. Przykleimy to na taśmę. Tu. I klamka. I... Realnie potęga umysłu. Tutaj, gdzie jest ten trzpień, trafia to miejsce na śrubeczkę, żeby to się nie przykleiło do materiału ozdobnego. I od drugiej strony tutaj przykręcamy na śrubkę BP. Teraz test, czy to się udało bez problemów. No po prostu jestem tak chodzi głupio? Dobra. Teraz panel dekoracyjny 70B. Mamy takie wypustki, które oczywiście trafiają do tych otworów. Oh no. To wygląda źle, jak to przyczepię. W sensie moje przyklejenie wygląda źle. O nie. Czas na poprawki. Nie, no nie jest źle, prawda? Mogłoby być lepiej. Ale że robiłem to ja, to mogłoby być też o wiele gorzej. Kolejne klejenie. Element 70H trafia tu. I to są dwa różne odcienie. No dobra.
Tu mi nagle zabrakło? Tu za dużo, tam za mało. Okej, wygląda to naprawdę ładnie. Tutaj na górze są delikatne fale, ale jest ok. Następny będzie nasz podłokietnik, element 70D. Łatwo rozpoznać, co gdzie idzie. Ten trzpień tutaj, to miejsce na śrubkę trafia tu, a ten element będzie w tym otworze. O, proszę bardzo. I z drugiej strony w tym oraz w tym miejscu przykręcimy na śrubki BP. Podłokietnik zamontowany, ale zostajemy na tej stronie, ponieważ w tych 3 punktach będziemy montowali koła zębate, które będą odpowiedzialne za podnoszenie i obniżanie szyby. To są nasze koła zębate. I na początku zobaczę, czy wszystkie zęby są poprawne, czy nie ma jakiegoś uszkodzonego, który nam będzie sprawiał problemy. Ok. Tu jest jeden ząbek, który warto by było dociąć. Oczywiście tutaj nie ma opcji, żebym nie posmarował tego wszystkiego. Najpierw idzie ten element 69D na ten trzpień najwyżej. Teraz na ten niżej zamontujemy element 69F. Teraz trochę nasze tryby. Tylko nie smarujcie tego trybu, bo to jest do poruszania. Tu będziemy dotykać ręką, więc lepiej się nie brudzić. Ostatnie koło zębate 69F z jednej strony jest gładziutkie, z drugiej ma wgłębienie. I to wgłębienie idzie do zewnątrz, bo tu będzie śrubka. I na początku dopasujmy zęby do tego górnego elementu L. Tak, dopasowałem do dolnego, no oczywiście. A może tak naprawdę te najpierw zróbmy. No i teraz zróbmy tą górną. O, okej. To teraz przykręcamy tutaj, tutaj oraz tutaj na śrubki DP. Przez to, że wszystko jest tutaj nasmarowane, a nie chcę, żeby szyba chodziła bezwładnie góra-dół, to dokręciłem śrubki tak mocniej, że tutaj jest zdecydowany opór. I tak, teraz szyba 69C. Oczywiście ten element, to żłobienie trafia na to. Tutaj mamy dwie takie szyny, które trafiają tutaj oraz tutaj. Jeszcze ostatnie spojrzenie na to, czy szyba jest czysta. Jak szyba jest na swoim miejscu, to teraz przykręcamy jedną śrubkę DP. Boczek skończony, to teraz montujemy go do naszych drzwi, które wcześniej składaliśmy. I tak, teraz tutaj, 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 tutaj oraz tutaj. Przykręcamy na śrubkę
AM. Moje śrubki delikatnie ucierpiały. Farba się starła od dokręcania. Więc potraktuję je takim pisakiem od Tamiya. Czarny FX1 w wersji mat. Oczywiście to jest farba, to nie jest zwykły mazak, marker. Tak to wygląda po naszym malowaniu. Oczywiście jeszcze farba jest mokra w tych śrubkach, no bo dużo tej farby nałożyłem, żeby jak najwięcej tam doszło. W tym złożeniu zostajemy z niewykorzystanym elementem 70i. Złożenie numer 70 zostało ukończone. A tak wyglądają wszystkie elementy, które dzisiaj złożyliśmy. Dzisiejsze złożenie było naprawdę ciężkie. No te dwa pierwsze numery to mi zajęły strasznie dużo czasu przez te kabelki, przewody, przykręcanie kierownicy. Było ciężko, ale no tylko zobaczcie, jak to cudownie wygląda. Zaraz to kończymy. Czyli, nie wiem, z 6 miesięcy. A oto wszystkie elementy, które do tej pory uzbieraliśmy. Dziękuję Ci, że zostałeś ze mną do końca. Trzymaj się.